Witam wszystkich na kanale International Citizen. Dzisiaj znów jesteśmy w Warszawie, stolicy Polski, i mamy gościa, który mieszka tutaj 15 lat i pochodzi z Filipin. Wkrótce więc minie tu połowa jego życia w Polsce. Tak. Prawie pół życia, tak. Czy mógłbyś się nam przedstawić? Okej, dzień dobry, mam na imię Oli i jestem z Filipin. Ja mieszkam w Warszawie 15 lat i dlatego jestem tutaj w Warszawie i Polsce, bo dostałem zaproszenie i znalazłem pracę. Dlatego jestem tu. To doskonały przykład, że jeśli włożysz dużo wysiłku, możesz nauczyć się języka polskiego. Swoją drogą, dziękuję za zaproszenie mi tutaj i to jest naprawdę miłe to. Polish citizen trying to, build or live the Filipino here in Poland. Jesteś tutaj bardzo długo. Czy pamiętasz jeszcze swoje pierwsze wrażenie dotyczące Polski? Oczywiście, jak 15 lat temu. Oczywiście, mieszkam na wyspie. Więc tak jest. Gdy czegoś nie masz u siebie, więc myślisz sobie, chcę miasto. Więc to jest tak, jakbyśmy nie mieli miast na wyspach, prawda? Więc kiedy przeprowadziłem się do Polski, byłem podekscytowany. Byłem zdumiony Polską. To jak miasto. Ten tu miasta, rzeźby, budynki. Naprawdę jestem zaskoczony. Ale jeśli chodzi o Polaków, obywateli tutejszych, byłem tak zszokowany. Nie wiedziałem, jak postępować tak jak oni. To tak jak byli tacy zdystansowani. Sposób, w jaki na mnie patrzyli, mój kolor skóry, moje włosy i sposób, w jaki mówię, kiedy byłem na Filipinach. Próbowałem uczyć się polskiego. Jest on podstawowy. I potem, kiedy próbowałem go tutaj użyć, nie było to takie łatwe, bo nie miałem profesjonalnego nauczyciela, który nauczyłby mnie, jak go używać. Po pierwsze, byłem zszokowany Polakami tutaj. Są tacy zdystansowani, a tak w ich twarzy. My jako Filipińczycy jesteśmy szczęśliwymi ludźmi. Nasza osobowość może pozytywnie zmienić Twoją perspektywę na życie, ponieważ my zawsze się uśmiechamy. Nawet w obliczu nieszczęść stawiamy im czoła i się uśmiechamy. Ale kiedy tu przyjeżdżasz, czujesz się jakby coś było nie tak. Tutaj nie lubią widzieć innych ludzi zadowolonych. Jakby coś było nie tak. Do tego bariera językowa. Byłem zszokowany za pierwszym razem, kiedy pytałem o drogę. Zgubiłem się w Opolu i szukałem galerii handlowej. Pytałem, czy wie pani, gdzie jest? Nie mówię po angielsku. Kiedy więc mówiłeś po angielsku? Oni nie chcieli odpowiadać. 15 lat temu tak było, ale teraz jest inaczej. Bo teraz każdy mówi po angielsku i może być zaangażowany, nawet jeśli jesteś imigrantem lub cudzoziemcem. Więc po tych 15 latach doświadczyłeś tu wielu rzeczy. Tam. Więc kolejne pytanie brzmi, chcę mu zapytać, jakie zalety i wady widzisz w Polsce? Życiem tutaj jest takie, wiesz, możesz podróżować po Europie. Jesteś już w Europie, więc to jedna z zalet, jeśli jesteś podróżnikiem. To tak, jakbyś pracował tutaj, a jednocześnie podróżował. A tak, że korzyści są takim, że kiedy tutaj pracujesz, to tak jakby nawet. Kiedy jesteś chory, możesz dostać 80% pensji. I to coś naprawdę dobrego. Palę na Filipinach. Myślę, że wiem, bo byłem młody, kiedy się tu przeprowadziłem. I nie wiem, czy oni też mają L4. I wtedy wciąż będą mogli otrzymać 80% wynagrodzenia. To jest jak z tą zaletą, że mogą podróżować. A potem, kiedy jestem chory, nadal mogę mieć pod kontrolą wydatki przez cały miesiąc. Z jednej strony mówią, że Polacy też są pracowici. Ale szczerze mówiąc, jestem tak dumny, że mogę powiedzieć jako Filipińczyk, że jesteśmy odporni i pracowici. Kiedy mówimy, że pracujemy, to pracujemy. Tak więc po długim czasie w Polsce, jak się tutaj czujesz? Kiedy przeprowadziłam się do Polski, miałam 21 lat, a teraz mam 36, więc połowę mojego życia, prawie połowę mojego życia spędziłem tutaj, żeby dojrzeć w sposobie myślenia, żeby realizować swoje marzenia.
żeby realizować swoją karierę i przyszłość, bo kiedy byłem na Filipinach, miałem 21 lat, od 1 do 21. Tylko się uczyłem i potem kilka lat pracowałem. Ale tutaj Polska mnie ukształtowała i jestem tym, kim jestem teraz. To tak, ja bym przyswoił inną kulturę i czuję się tak, jakbym był też w połowie Polakiem. Jeżeli chodzi o Twoją pracę zawodową, czy jesteś zadowolony z tego, co robisz? Powiedziałbym, że tak, ponieważ obecnie świętuję 10 lat pracy w jednej firmie. To więc coś w rodzaju bycia częścią sukcesu. Podoba mi się być lojalnym wobec jednej firmy, pracując tu od 10 lat. Powiedziałbym więc, że odniosłem sukces w tej kwestii. To możesz powiedzieć o swoim życiu codziennym i stopniu integracji ze społeczeństwem. Cóż, my jako Filipińczycy uwielbiamy imprezować, uwielbiamy śpiewać i jesteśmy dość głośni, jak zauważyłeś, ponieważ my kocham żyć tak, pełnią życia bawić się z naszym uśmiechem, tak jakby być w społeczności angażującej się. Tu jest łatwe dla mnie, ponieważ kochamy zabawę. A moja rutyna wygląda tak, jakbym pracował na siłowni i potem w domu. Ale coś takiego jak spędzenie czasu jest takie, jakby to był jedyny moment, który mogę spędzić ze swoją społecznością. Tańczyłem z Polakami. Wyobraź sobie, że byłem jedynym Filipińczykiem, który tam tańczył na 50 lub 60 osób. Byłem jedynym Azjatą. Czy chciałbyś pozostać w Polsce na stałe? Ty może masz na radarze w przyszłości przejść na emeryturę na Filipinach? Prawo wygląda tak. Myślałem o tym, chciałem. Jeśli dostanę szansę tutaj mieszkać do końca mojego życia, to skorzystam z tej okazji. Jak powiedziałem, z powodu możliwości, które możemy uzyskać tutaj. I wiesz, ja widzę siebie tutaj. Mieszkając tutaj z powodu tej kultury, która jest podobna do naszej kultury. Polacy są gośćmi pod względem koncentracji gości, ale jest pewien sposób, jeśli zamierzasz przyjąć gości, musisz uzgodnić z nimi termin. Ale na Filipinach jest inaczej. Gdybyś miał już przyjść do mojego domu bez żadnej zapowiedzi, tylko bez planu i zapukać do drzwi, zostałbyś zaproszony. Ale w Polsce nie. Mi jest tak trudno mi przyzwyczaić się do polskiej kultury, ponieważ mamy podobieństwa. Tak, więc jeśli chodzi o mój kraj, to jeśli mam zamiar wrócić do kraju, rzecz jasna, bo jestem z krwi. Kropka, jestem z krwi Filipińczykiem i tam jest moja rodzina. I myślę, że nadal tęsknię za swoim krajem, nawet kiedy mieszkam. Tutaj, w mojej kulturze polskiej, nadal mam tę filipińską krew. Za każdym razem moi przyjaciele mnie pytają, kiedy ostatnio odwiedziłeś rodzinę? Byłem w 2016. Jak to możliwe, że nie odwiedzasz swojej rodziny co rok? Może dlatego, spójrzmy prawdzie w oczy, to bardzo drogie wybrać się na Filipiny. A poza tym jest ta mentalność kraba i jeśli pracujesz za granicą, kiedy wracasz do swojego kraju i odwiedzisz, musisz mieć dużo czekolady, musisz mieć dużo prezentów, musisz mieć dużo pieniędzy do wydania z nimi. I to staram się nagłośnić na swoim kanale YouTube. Również my jako Filipińczycy mamy tutaj swoje normalne życie. I płacimy również za mieszkanie i również płacimy za nasze wydatki tutaj. I nie jesteśmy, ponieważ kiedy pracujesz za granicą, my jako Filipińczycy pracujemy tam tylko po to, aby zarobić pieniądze na utrzymanie rodziny. A z powodu kultury, którą posiadamy, ponieważ zawsze patrzymy na jej przyszłość, a nie na przyszłość swoją, to jest jak twoja własna przyszłość. Jeśli zamierzasz założyć własną rodzinę, myślisz o tym, prawda? I przyjąłem taką zasadę, że zanim pomogę swojej rodzinie lub mojej dalszej rodzinie, najpierw muszę pomyśleć o swojej przyszłości. Jeśli mogę im pomóc, zrobię to, ale najpierw muszę pomyśleć o sobie. Tak. Szczególnie dlatego, że mieszkam tutaj sam. Moi rodzice mieszkają razem z resztą rodziny na Filipinach.
I jestem bardzo wdzięczny, że moja rodzina naprawdę wspiera mnie w tym, co tu robię. Wcześniej wysyłałem pieniądze do nich, a kiedy zacząłem studiować, przestałem wysyłać. Oni zrozumieli, że studiuję i że teraz muszę utrzymywać się podczas studiów, więc nie proszą mnie, żeby wysłać im pieniądze i temu podobne. Czy możesz podzielić się opowieścią z Polski, która czy trafiła ci się i została w twojej pamięci na długo? Kilka lat temu doznałem traumy. Byłem w Lecce, w środku transportu publicznego tutaj w Warszawie. Był tam starszy człowiek. Myślałem, że on tylko chciał ze mną porozmawiać. Pytał, skąd jestem. Powiedziałem, że Filipin. Zapytał, co tu robisz? Pracuję. Byłem w środku metra i on mi powiedział, chodź na zewnątrz. I wyobraź sobie, że zauważasz, że jest bezdomny. Ponieważ sposób, w jaki był ubrany, wskazywał na to, że jest zaniedbany. I powiedział mi coś w stylu, że wskazał, żebym wyszedł na zewnątrz. Powiedział, zaraz cię zabiję. Miałem traumę po tym wydarzeniu. Wtedy byłem w drodze do pracy i następnie weszłem do środka. Mam szczęście, że metro było otwarte. Mam na myśli tunel od końca do drugiej strony. I następnie szłem, a on szedł za mną. Później usiadłem koło jednej dziewczyny. Miała 17 lat. Czułem się koło niej bezpieczniej. Więc usiadłam obok niej. Następnie ona szukała coś w swojej torbie. Szukała sprayu piersiowego. I następnie powiedziała do tego mężczyzny, jeśli nie zostawisz go w spokoju, prysnę cię. I następnie uciekł. Więc taka jest moja historia. Ta niezapomniana historia. I do tej pory wszystko pamiętam. Cóż, jeżeli chodzi o pozytywne aspekty dotyczące Polski, to nie są jedyne rzeczy, które się przytrafiły, gdy po raz pierwszy przybyłem do Polski. Jest ich więcej. A Polska zmieniła mnie w to, kim jestem teraz. Wtedy być odważniejszym, być silniejszym i szukać swojej własnej ścieżki kariery tutaj w Polsce. A więc jestem teraz zupełnie inną osobą. I jestem taki zadowolony, że mam Polskę, która mnie zmienia. Zdecydowałem się mieć własnego vloga, ponieważ marzyłem, aby widzieć siebie na ekranie. Nie miałem takiej szansy i postanowiłem, że sam się umieszczę na ekranie, może w telewizji. Czemu nie? Zacznę vloga i wtedy będę widział siebie na ekranie. Społeczność filipińska tutaj. Czy możesz opowiedzieć więcej o działaniach i doświadczeniach na ten temat? Tak, byłem bardzo zaangażowany w społeczność tutaj w Polsce. Społeczność filipińską wcześniej, ponieważ był pewien ambasador, który zatrudnił mnie jako tancerza w naszej ambasadzie. Ale później, po zakończeniu jego kadencji, ja również przestałem. Ze względu na, jak wspomniałem, mam problem z tłumem i to jest dla mnie teraz już za dużo. Filipińscy imigranci tutaj. Kiedy zacząłem tutaj mieszkać, było tylko około 500 Filipińczyków w Polsce, ponieważ Polska nie jest jeszcze tak popularnym krajem do pracy dla Filipińczyków. Tam, a teraz jest ich chyba tysiące. Nie wiem, ile tysięcy nas jest w Polsce, ale niektórzy robią ligę koszykówki. To znaczy, czasem pomagam prowadzić ligę koszykówki. I czasem spotykam Filipińczyków, ale po poprowadzeniu tej ligi po prostu wracam do domu. Ponieważ mam także coś do zrobienia w swoim życiu osobistym. Wcześniej uczestniczyłem w wielu imprezach lub spotkaniach z filipińską społecznością. Ale teraz mam tak, jakbym się trochę zdystansował. Teraz przyswoiłem tutejszą kulturę, i polski charakter. Trochę oddalam się od swojej kultury. Coś takiego jak głośne imprezy, poznawanie ludzi. Więc tak, ponieważ chciałem umieścić w moim prywatnym życiu takie granice. I myślę, że dostrzegłem to u Polaków. Mają granice w swoim życiu. Co możesz polecić na Filipinach przeciętnemu Polakowi? Musisz zobaczyć krajobrazy Filipin.
Mamy 7114 wysp mniej więcej. Musisz poznać kulturę, jedzenie i plaże. Anze ciepło Filipińczyków. I mamy pięknych Filipińczyków. Czy potencjalnie może to być według Twojej opinii dobry kierunek dla Polaków? Tak, dobry, jeśli chodzi o poszukiwanie żony. Nasze Filipinki, nasze kobiety na Filipinach, bo widział to po mojej matce. Tak, widział to po mojej matce i jak się nami opiekowała, kiedy byliśmy młodzi. Wszyscy widzą, że mamy dobrą kulturę. Sposób, w jaki opiekują się mężem, jak zajmują się swoimi dziećmi, zajmują się swoją własną rodziną. Lubimy gotować, zatem żona ma ten atrybut, że musi nauczyć się gotować. Mamy takie powiedzenie. Jeżeli umiesz gotować, jesteś gotowa do zamąż pójścia. So it means that when you are going to get married with someone, it's like you know how to, as I said, take care, to cook, to clean, like everything. Mówimy, że jeżeli umiesz gotować ryż, jesteś gotowa do zamąż pójścia. Jak wyjdziesz za kogoś za mąż, to tak jakbyś miała opiekować się nim, gotować, sprzątać i tym podobne. Jako mąż będziesz królem. Twoja żona zajmie się domem. Tak, kochamy opiekować się rodziną. Na koniec, jaką wiadomość przekazałbyś innym Filipijczykom, którzy są w Polsce lub którzy uważają ten kraj za potencjalną opcję? Polska jest wielkim hitem dla nas tutaj, mieszkających w Polsce, ponieważ możliwości, jakie tworzy przeprowadzka tutaj do Europy, ale wybieramy mieszkanie w Polsce. Dlaczego? Ze względu na niskie koszty utrzymania tutaj, oszczędności, jakie możemy tutaj mieć, wynagrodzenie, jakie możemy tutaj dostać. Okej, wyjeżdżając powiedzmy do innego kraju w Europie, koszty robią się za wysokie. Koszty mieszkania wysokie, pensja też, no i wiesz, nie masz oszczędności. Bo to, co możesz otrzymać z tej pensji, jest po prostu zbyt mało, czy zbyt wysokie wydatki. A tutaj w Polsce nie otrzymujemy wysokiej pensji, ale wydatki są za to niskie, więc w tym samym czasie możesz nadal oszczędzać i podróżować po Europie. A tutaj w Polsce to jest jak gdyby czujesz się jakbym był na Filipinach, ponieważ nadal mogą robić co chce. Pracuję od poniedziałku do piątku, a potem sobota, niedziela. Nie muszą pracować. Po prostu odpoczywam, ale poza innymi krajami w Europie musisz pracować od poniedziałku do niedzieli. But aside from other than countries here in Europe, you need to work Monday till Sunday. Ponieważ tak jak powiedziałem, jest zbyt drogie utrzymanie. Wszystko jest zbyt drogie. Jeśli chciałbyś się rozejrzeć i jesteś na Filipinach, dla ciebie będą naprawdę dobre, ale dla nas, którzy dorastaliśmy tam, to chcemy zobaczyć coś innego. No, a Polska to oferuje. Na przykład zamki. My nie mamy zamków. Widziałeś w Filipinie, tu mamy zamki? Mamy struktury budynków. Tak naprawdę może z lat 20. Spośród budynków, jakie masz w Metro Manili, masz Intramuros. Tak, ale to jedyne zabytki. Ale tutaj w Polsce każde miasto ma jakieś. Nawet pomijając samą Warszawę. Na przykład jedziesz do Krakowa, do Olsztyna, do Włocławka. Miasta mają co zaoferować. Każde miasto ma coś do zaoferowania. Dobrze, więc kolejne pytanie brzmi, jak radzisz sobie z zimą? Oczywiście, my nie mamy zimy na Filipinach, więc czegoś takiego szukałem, kiedy przeprowadziłem się do Polski. Obiecałem sobie, że jeśli kiedykolwiek pojadę do Polski i zobaczę śnieg, to go zjem. Tak, to takie śmieszne. A później byłem zmęczony czekaniem na zimę. To był grudzień. Powiedzieli, że zima jest w grudniu, coś takiego. I gdzie jest śnieg? Nie było śniegu, a raz spałem po południu. Wtedy zobaczyłem tuż jak, czym jest ten kurz. Myślałem, że to kurz, który nasz sąsiad po prostu sprząta. I to jest to coś? To jest śnieg. Ekscytujące. Do rzeczy. Zastanawiałem się, czy wrócili do snu. A zima była trochę naprawdę ciężka dla mnie. Pierwszy rok mi się podobał, drugi rok inny, idziesz wyrzucić śmieci i znowu musisz się odpowiednio ubierać. Nie lubisz zimna. Tak,
Tylko pierwszy rok mi się podobał, ale drugi rok jest jak, mój Boże, znowu zima, ale jest całkiem dobrze. Zima była ekscytująca w momencie, gdy po raz pierwszy ją doświadczasz. Ale w drugim roku była jak, nie, znowu muszę kupić kurtkę. Musisz kupić szalik, sweter, zimowe buty. Musisz się przygotować. Ja lubię modę. Powiedzmy więc 26 stopni. To już jest chłodno. Dla nas na Filipinach. Jeśli wybierasz się do Baguio, to jest miasto położone w górach. Jest chłodniejsze. A tutaj 26. Za każdym razem, kiedy jest jesień, a potem zima. Jest jak na półmetku. Myślę sobie, Boże, 25, 26, proszę. Więc to jest wyzwanie. Zacząłem tutaj jeździć na nartach. Dobrze, dziękuję za poświęcony czas. To była nieco zaskakująca opowieść o Twoim życiu. I gorąco polecam wszystkim odwiedzenie Twojego kanału. Link będzie pod tym filmem. Do zobaczenia wkrótce. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. I dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję również. Miłego dnia.